Witam wszystkich. Mam nadzieję, że widać moją prezentację, mój ekran. Tak jak Patrycja wspomniała, nazywam się Kornel Skałkowski i dzisiaj będę chciał się podzielić z Wami moimi doświadczeniami dotyczącymi tego, jak strukturyzować i prawidłowo rozwijać projekty z obszaru Data Science. Tutaj takie dwa narzędzia przedstawię, które bardzo w tym pomagają, dość świeże, Kedro i Kubeflow. Także zapraszam. Agenda mojej prezentacji, krótko się najpierw przedstawię, powiem czym się zajmuję, skąd te doświadczenia, którymi się będę z Wami dzielił, mam. Następnie no właśnie jakby przedstawię swoje obserwacje dotyczące tego, jak obecnie wygląda podejście do projektów Data Science w różnych zespołach. Potem przejdę do omówienia tych narzędzi, tych platform, o których wspomniałem, Kedro i Kubeflow. Będzie demo, tak jak powiedziała Patrycja, no i sesja pytań z Waszej strony i z mojej strony odpowiedzi na nie. Tak dobrze, jak będę umiał. Jeżeli chodzi o mnie, mam w tym momencie już ponad 10 lat doświadczenia jako data scientist. Moje zainteresowania w tym momencie głównie już się koncentruję właśnie na tym, jak efektywnie zarządzać, prowadzić projekty data science, jak jakby nadzorować jakość tych projektów na przykład. Natomiast takie kwestie bardziej techniczne z obszaru data science, sztucznej inteligencji, no to jest big data, przetwarzanie języka naturalnego i klasteryzacja danych. Aktualnie jestem zatrudniony na pozycji Staff Data Scientist w firmie Getting Data. My jesteśmy taką firmą konsultingową z obszaru właśnie big data, środowisk cloudowych i sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o moje osobiste zainteresowania, no to mam dwójkę kochanych dzieci, równie kochaną żonę, no i nie waham się, jak to widać na zdjęciu, zabierać ich również na ekstremalne górskie wycieczki. Tutaj jest portfolio takich ważniejszych projektów, w których uczestniczyłem, czy powiedzmy, które jakieś wyniki dały. Swoją przygodę z sztuczną inteligencją, z data science zacząłem w ramach swojej pracy doktorskiej. Tam zajmowałem się klasteryzacją strumieni danych. Następnie pracowałem w firmie SAP, tam integrowałem platformę Apache Spark z bazą danych SAP HANA. Następnie pracowałem w firmie IG, gdzie tworzyłem modele predykcji zachowań naszych klientów i też tutaj dość szeroko wizualizowałem wyniki tych modeli dla biznesu w takich narzędziach Business Intelligence. Miałem też własny startup FuelMI, tam próbowaliśmy wspólnie ze wspólnikami stworzyć platformę do optymalizacji wykorzystania paliwa w liniach lotniczych. Uczestniczyłem w takim projekcie Addictions, on się teraz chyba przebranżowił na Helping Hand. To była taka aplikacja dla osób, które miały problem z nadużywaniem alkoholu, no albo cierpiały z powodu choroby alkoholowej. Tam tworzyliśmy model w moim zespole do predykcji nawrotu w tej chorobie. No i tutaj już później z ramienia Getting Data pracowałem dla firmy Acast. To jest szwedzka firma, która ma platformę do podcastów. Tutaj właśnie rozwinąłem swoją wiedzę i umiejętności z zakresu przetwarzania języka naturalnego, czyli właśnie na przykład klasyfikacji tekstów, zamiany mowy na tekst, ekstrakcji słów kluczowych. Aktualnie pracuję dla firmy Truecaller. To jest taka aplikacja tak naprawdę do dzwonienia, wysłania SMS-ów tam z różnymi zaawansowanymi właśnie funkcjami, na przykład detekcji połączeń spamujących. No tutaj na przykład model, który stworzyłem, to było detekcja anomalii w ruchu. Aktualnie pracuję nad modelem, który ma jakby na podstawie danych o rozmowach, o SMS-ach sklasyfikować, czy dany użytkownik jest rzeczywistym użytkownikiem, czy na przykład nie jest tylko botem, który wykorzystuje naszą bazę danych. Także tego typu projekty realizowałem. I no tutaj jakby doświadczenia, które zebrałem z tych projektów w zakresie właśnie tego, jak te projekty wyglądały, jak wyglądało podejście do ich strukturalizacji, do procesu ich rozwoju, chciałbym przedstawić w tej prezentacji.
Jakby status quo tutaj jest obrazowany na tym rysunku, czyli to jest właśnie data scientiści i data science ogólnie to jest często traktowane właśnie jak takie dzieci, które są pouczane przez dorosłych, czyli na przykład właśnie takich już software deweloperów. No i to jest jakby obrazek z życia wzięty, bo sam takiej sytuacji doświadczyłem kiedyś tam w jednym zespole, w którym pracowałem. I tutaj, jeśli chodzi o moje doświadczenia, no to wynika tutaj, że tak naprawdę każdy zespół, w którym pracowałem, miał swój własny jakby standard prowadzenia projektów data science. Były zespoły takie, gdzie data scientiści gdzieś tam zupełnie pracowali na boku, tworzyli jakieś analizy, coś tam sobie robili, czasami prezentowali jakieś wyniki. Nikt się specjalnie tym nie przejmował, co oni robią, czy to gdzieś tam jakieś spełnia normy jakości, nikt tego nie kontrolował. Jeżeli na przykład coś z tych, na przykład jakiś model powstał, na przykład oparty o uczenie maszynowe, na przykład nie wiem, rekomendacyjny, który gdzieś trzeba było później użyć w systemie, no to na przykład ten model był, też spotkałem się z takimi sytuacjami po prostu w formie pliku przekazywany do zespołu deweloperskiego, jako taka czarna skrzynka. Więc takie zespoły widziałem. Widziałem też na przykład zespoły jakby z drugiego końca spektrum, gdzie do projektów data science podchodziło się tak jak do każdego innego projektu, czyli po prostu jakby były zadania tam w jakiejś Jirze, normalnie się pisało po prostu kod jak każdy inny, podlegał recenzji, musiał być otestowany, potem była jakaś tam walidacja, jakby kontrolowany proces wdrażania na środowisko produkcyjne. Jakby niczym się to nie różniło w podejściu od podejścia do zwykłych zadań, w zwykłych innych, jakby w projektach, jakby na przykład w części frontendowej czy backendowej projektu. Takie rzeczy, takie problemy, które tutaj ja dostrzegłem w trakcie swojej kariery i dość często one występują. Przede wszystkim w tych projektach w data science bardzo też ma takie podejście pobieżne, czy takie, nie wiem jak nazwać, leniwe do testowania. Jeżeli takie testy gdzieś tam się implementuje, to one często na przykład tylko pokrywają jakieś tam, na przykład nie wiem, sprawdzają, czy są to jakieś testy jednostkowe, sprawdzają na przykład, czy metody zwracają tam wartości z danego zakresu, czy jakby usługa w ogóle działa. Natomiast ogólnie rzadko w ogóle jakiekolwiek testy istnieją. Na przykład testy w zakresie takim, czy na przykład poprawnie model oblicza jakieś na przykład cechy, których używa później do predykcji, czy na przykład, czy w ogóle model poprawnie działa, na przykład na jakichś podstawowych przykładach. Raczej rzadko takie testy się spotyka. Kolejna rzecz, no to tutaj się z tym wiąże, no to jest nieustandaryzowany proces jakby ciągłego testowania i wdrażania na przykład na środowisko testowe czy produkcyjne. Tak jak mówiłem, na przykład spotkałem się z tym, że w ogóle modele gdzieś tam, czy dashboardy na przykład BI-owe po prostu się rozwijało i to, co się tam ktoś stworzył, no to od razu było uznawane za produkcyjne, nie było jakby za żadnego rozróżnienia pomiędzy produkcją a na przykład developmentem. Tutaj takim dosyć często spotykanym problemem jest to, czy w ogóle wyniki analiz data science są jakby odtwarzalne. Czyli ktoś tam na przykład zaimplementuje jakiś model, na przykład, nie wiem, klasyfikacji, ten model gdzieś tam pójdzie, zanim on tam zostanie produkcyjnie użyty, to mija jakiś czas, potem się okazuje, że na produkcji wyniki tego modelu nie są takie dobre, jak ktoś tam gdzieś przedstawił w analizie, mu wyszło w fazie eksperymentalnej. No i się okazuje, że tam, nie wiem, że ten ktoś na przykład już nie pracuje w firmie, tam ślad po na przykład tych analizach już zaginął i w sumie nie wiadomo, jak ten model był stworzony i skąd takie wyniki były, więc w sumie nie wiadomo, jak to w ogóle odtworzyć. Inna kwestia to jest to, jak modele się przenosi na produkcję, czy w ogóle jest możliwość na przykład testowania wielu modeli na produkcji, czyli na przykład jak jest taka sytuacja, że mamy, często to wychodzi w projektach data science, że na przykład jak mamy na przykład model rekomendacyjny, mamy kilka modeli, nie wiemy, który najlepiej będzie działał, jak zapewnić to, żeby na produkcji można było jednocześnie kilka modeli uruchomić w tym samym czasie i na przykład porównać ich wyniki. No mało który zespół o tym myśli, na przykład od początku takiego projektu. To jest taki komiks właśnie, który obrazuje jedną z takich typowych właśnie sytuacji, które ja się zetknąłem w projektach data science, czyli właśnie ktoś gdzieś tam kiedyś zaimplementował jakiś model z jakimiś świetnymi wynikami,
No ale jak przychodzi do tego, żeby ten model odtworzyć, sprawdzić, czemu on takie wyniki dostarczył, a czemu na przykład na produkcji obserwujemy gorsze wyniki, no to się okazuje, że nie jest tak łatwo do tego wrócić i wcale jest to na przykład nie do końca możliwe. Więc to jest też taka sytuacja z mojego jakby doświadczenia. Na tym slajdzie jakby te kwestie takie problematyczne, które zaobserwowałem się tam w toku swojej pracy, podzieliłem na fazy, które każdy projekt z obszaru Data Science przechodzi. Czy mamy fazę eksperymentalną, fazę rozwoju i fazę już po prostu utrzymania na produkcji. Każdy projekt z tego typu zawsze zaczyna się właśnie fazą eksperymentów, czyli jakby zrozumieniem problemu biznesowego i też weryfikacją danych, które mamy, czy w ogóle mamy dane do rozwiązania problemu, czy one są odpowiedniej jakości, czy wyniki, które dostarczymy, będą satysfakcjonujące. W tej fazie większość data scientistów korzysta z notebooków Jupyter. To jest takie standardowe też chyba narzędzie w tym obszarze. Natomiast problem, który ja obserwuję z tymi notebookami jest taki, że one często jakby, o ile normalny kod, który gdzieś tam się rozwija na przykład na backendzie, najczęściej jest jakby własnością zespołu i rzeczywiście wiele osób zna ten kod, wiele osób go tworzy. Tak, te notebooki najczęściej należą do konkretnej osoby, która ta osoba, no oczywiście po pewnym czasie może na przykład, nie wiem, zmienić zespół albo na przykład pracę. Te notebooki nie podlegają na przykład procesowi recenzji, tak naprawdę mało kto ich sprawdza. Czasami są komuś pokazywane tam jakieś wyniki, ale są to takie byty, bym powiedział, no mało, jakby często przypisane właśnie do jednej osoby, niewspółdzielone. One mają też taką cechę, że często się je tworzy jednokrotnie w celu przeprowadzenia jakiegoś właśnie researchu, jakiejś analizy. No i potem one gdzieś tam albo są, no pół biedy, jeżeli gdzieś tam są właśnie trzymane na jakimś dzielonym dysku, czy na przykład właśnie w repozytorium, ale czasami one w ogóle gdzieś tam są zapominane, gdzieś tam zostają na jakichś laptopach i nikt o nich nie pamięta do czasu, kiedy właśnie trzeba wrócić do jakichś założeń projektu i coś nie działa i trzeba na przykład właśnie ten notebook odtworzyć, zobaczyć na jakich danych bazowała ta analiza, czy te dane na przykład nie różnią się od tego, co mamy na produkcji, no i wtedy pojawia się kłopot. Jeżeli ta faza eksperymentalna się powiedzie i mamy możliwość, czy widzimy, że jakby jest sens, mamy jakieś wyniki satysfakcjonujące, przechodzimy do fazy rozwoju. Problemy, które w tej fazie się pojawiają, głównie dotyczą tego, o czym już wspominałem, czyli tego, że często, jeżeli ten rozwój na przykład jest dokonywany przez data scientistów, no to na przykład mamy ograniczony test. Te testy na przykład często dotyczą części backendowej, komunikacji na przykład z serwisem, natomiast nie dotyczą już na przykład jakości samego modelu, czy metryki modelu, na przykład, nie wiem, F1 score, się zgadzają w danych produkcyjnych z tymi, które były w tej fazie eksperymentalnej. Continuous integration, continuous delivery na przykład nie uwzględnia w ogóle właśnie też śledzenia tych metryk modelu i sprawdzenia ich na przykład, czy sprawdzenia w ogóle jakichś przypadków testowych, jeżeli na przykład model, nie wiem, jakieś typowe przypadki powinien klasyfikować w jakiś określony sposób. Często nie ma takich testów w ogóle napisanych. I też jest w ogóle bardzo często problem, jak te wyniki fazy eksperymentalnej mają być przeniesione na etap developmentu, zwłaszcza jeżeli na przykład ten development już realizuje inny zespół, na przykład data engineering, czy nie wiem, czy ma to być właśnie przekazane w formie, nie wiem, pliku z jakimś modelem, czarną skrzynką, czy może na przykład kodu z tych notebooków, czy może na przykład jeszcze w jakiś inny sposób. Różnie to bardzo jest realizowane, różne są podejścia. No i potem przychodzi etap produkcji, kiedy tak naprawdę kluczowa kwestia to jest śledzenie efektywności modelu, dopasowanie zasobów obliczeniowych, które mogą, najczęściej zasoby potrzebne do hostowania już modelu, są zdecydowanie mniejsze niż na przykład potrzebne do treningu modelu na etapie eksperymentalnym. To jest coś, czego wiele zespołów nie rozumie i na przykład przepłaca za zasoby. No i też właśnie to, o czym też już wspomniałem, czyli czy jest możliwość na przykład testowania wielu wersji modelu, robienia jakichś testów AB, tego typu kwestie. Więc mając na uwadze te problemy, które ja zaobserwowałem, być może część z Państwa jeszcze jakieś inne kwestie dostrzegła,
Przejdźmy teraz do tych narzędzi, o których chciałem dzisiaj powiedzieć i które chciałem Państwu zaprezentować, czyli Kedro i Kubeflow. Moja prezentacja skupi się na tym narzędziu Kedro, ponieważ ono jakby jest, można powiedzieć, takim fundamentem, który jakby rozwiązuje wiele problemów. Natomiast Kubeflow jest platformą wdrożeniową. No jakby wyniki, czy powiedzmy pipeliny, na przykład pipeliny data science można wdrażać tak naprawdę na wielu środowiskach. Jakby platforma wdrożeniowa ma mniejsze znaczenie. Natomiast ja tutaj opowiem krótko o tej platformie Kubeflow, no bo o tym można de facto zrobić oddzielną prezentację tak naprawdę. Opowiem krótko, ponieważ ona rzeczywiście jest dedykowana właśnie pod projekty data science, stąd być może warto o niej tutaj też wspomnieć, jak się już poruszamy. Jeżeli chodzi o Kedro, czyli to narzędzie, na którym chciałbym się skupić, trochę trudno powiedzieć, czym to jest. No tutaj wkleiłem Wam cytat z strony właśnie Kedro. Natomiast jak dla mnie, jeżeli jest na przykład jakiś taki framework, nie wiem, do rozwoju na przykład aplikacji webowych w Pythonie jest na przykład, nie wiem, Django, tak? Czy na przykład coś tam jest dla Node.js, to czymś takim jest Kedro dla Data Science, czyli ono na przykład definiuje nam strukturę repozytorium, określa jakby fazy projektu, określa na przykład, gdzie określone pliki powinny się znajdować w repozytorium, dostarcza integracji z jakimiś takimi popularnymi właśnie bibliotekami czy narzędziami typu Jupyter Notebooks, typu IPython. Integruje się z platformami wdrożeniowymi, czyli na przykład tutaj platformy, no ja wymieniłem tą platformę Kubeflow, o której wspomniałem i będę jeszcze mówić, natomiast równie dobrze możemy sobie wdrożyć nasz pipeline napisany w Kedro na AWS-a, czy na przykład na Cluster Dask, także tutaj wsparcie jest tak naprawdę, wszystkie popularne platformy są obsługiwane. Mamy zarządzanie konfiguracją, czyli właśnie możliwość definiowania konfiguracji per na przykład środowisko wdrożeniowe. Mamy określone fazy przetwarzania na przykład danych, czyli to jest taki jakby gold właśnie standard, złoty standard strukturalizacji i procesu rozwoju projektów data science. Ten slajd pokazuje, no to jest też w dokumentacji, właśnie jak wygląda ogólnie proces jakby projektu, jakby cykl życia projektów Kedro, można powiedzieć, czyli najpierw sobie tworzymy właśnie takie repozytorium, taki szkielet projektu, następnie ustawiamy źródła danych, których będziemy używali w projekcie, tworzymy nasz pipeline, czyli potok przetwarzania, następnie ten projekt pakujemy i wdrażamy na platformę, na przykład właśnie Kubeflow. Jak wygląda repozytorium Kedro i ta struktura, o której już wspominałem? No jak widzicie, tutaj mamy katalog oddzielny na właśnie notebooki Jupyter, czyli co jest ważne, no jakby praktyka, którą Kedro wymusza, jest to, żeby notebooki Jupyter były rzeczywiście częścią, po prostu były umieszczane w repozytorium. Co za tym idzie, one podlegają recenzji, podlegają code review, mogą podlegać też na przykład testowaniu w jakimś zakresie, jeżeli sobie to skonfigurujemy na naszym środowisku Continuous Integration, więc te notebooki już nam nie giną gdzieś tam w czeluściach. Mamy katalog przeznaczony na pliki konfiguracyjne. Mamy katalog source, który z definicji zawiera kod już przeznaczony do produkcji. Natomiast ten kod może częściowo być generowany na podstawie notebooków, o tym jeszcze wspomnę. Mamy katalog z dokumentacją, tam można dokumentować swój projekt przy użyciu Sphinxa. I są katalogi, które jakby zawierają na przykład dane, które podczas pracy nad projektem się generują, albo logi. One automatycznie są w git-ignorze oznaczone, że nie są komitowane do repozytorium. No i oprócz tego mamy pliki konfiguracyjne po prostu naszego projektu. Jeśli chodzi o fazy przetwarzania danych, tutaj Kedro ma takie bardzo szerokie, można powiedzieć, spektrum, czy bardzo szeroko jakby tutaj to definiuje, począwszy od tej jakby danych surowych, czyli z założenia danych, które otrzymujemy z jakiegoś zewnętrznego źródła,
poprzez różne poziomy intermediate, primary, feature, model input, czyli ta faza, która powinna zawierać już jakby dane wejściowe do treningu i ewaluacji naszego modelu. Potem mamy model, mamy wynik modelu, część z tego wyniku może w jakiejś formie zostać na przykład umieszczona i raportowania w jakimś formacie danych, który jest gotowy do na przykład raportowania tego w jakimś narzędziu BI. No rzadko oczywiście te wszystkie jakby etapy mają miejsce. Ja takiego projektu jeszcze nie spotkałem, ale oczywiście możemy sobie z tego dowolnie korzystać. Źródła danych, jakich możemy używać, tutaj tak naprawdę wszystkie rozproszone cloudowe źródła danych, czyli S3, GCS, Azure, mamy wspierane HDFS, no plus oczywiście do celów developmentu źródła tam lokalne dane, czy jakieś tam plikowe NFS-y. Jak się definiuje takie źródło danych? To się robi w formacie YAML. Tu jest takie przykładowe źródło danych zdefiniowane. To jest akurat źródło danych sparkowe w formacie CSV. Mamy podane jakieś argumenty ładowania zapisu. Ja jeszcze to pokażę później już w demie na poziomie jakby kodu. Definicja pipeline'ów w Kedro. Tutaj można powiedzieć, że też znowu nie ma jakiejś specjalnej Ameryki, czyli mamy po prostu węzły, które no tak jak w każdym pipeline'ie zawierają pewne etapy przetwarzania naszych danych i później treningu modelu, na przykład ewaluacji. No i określone połączenie tych węzłów tworzy nam po prostu pipeline. Kedro dostarcza takiego fajnego narzędzia do wizualizacji tych pipeline'ów. Jeżeli też będzie chwila na demo, to pokażę. Natomiast jak się implementuje te pipeline'y, węzły implementuje się po prostu jako funkcję w Pythonie. Tu akurat mają Państwo przykładową implementację w Pandasie. Natomiast oczywiście, jeżeli na przykład, nie wiem, przetwarzamy duże dane, no to może być zaimplementowane równie dobrze w PySparku. Tak naprawdę to jest dowolny kod w Pythonie. I sam pipeline również jest zdefiniowany w formule kodu, czyli po prostu mamy, no przy użyciu tam funkcji Kedro definiujemy sobie podając referencje na funkcje, dane wejściowe, wyjściowe i ewentualnie parametry, które są potrzebne do konfiguracji danego węzła. Jeśli chodzi o zarządzanie konfiguracją, to jest bardzo prosto zrobione, czyli mamy katalog z podstawową konfiguracją i potem sobie to nadpisujemy per środowisko i mamy taki katalog lokal, gdzie mamy parametry używane do jakby developmentu lokalnego. One nie są komitowane, więc tam wszelkie jakieś swoje hasła i inne credentiale możemy sobie wrzucać. To jest jakby screenshot z tego narzędzia do wizualizacji w pipeline'a w Kedro. Ja jeszcze może je pokażę w praktyce, więc nie będę się nad tym zatrzymywać. To jest bardzo fajny slajd. On pokazuje właśnie, jak Kedro umożliwia wykorzystanie fragmentów kodu właśnie z notebooków Jupyter już do implementacji węzłów. Więc po prostu odbywa się to w ten sposób, że tagujemy sobie w Jupyterze daną komórkę notebooka jako node i potem w momencie kompilacji pipeline'a Kedro nam generuje z tego węzeł i nie musimy jakby w ogóle się o to troszczyć. Więc w ten sposób możemy uniknąć duplikacji kodu jakby do eksperymentów który używam na produkcji, bo automatycznie takie komórki oznaczone jako node wiemy, że są częścią kodu produkcyjnego, więc jeżeli je na przykład zmieniamy, no to zmieniamy automatycznie kod produkcyjny. Teraz parę słów o Kubeflow. Tak jak wspomniałem, Kubeflow jest platformą wdrożeniową. Ona jest oparta o Kubernetesa. Jakby jest dedykowana właśnie też pod projekty data science, z tego powodu warto o niej wspomnieć. Nacisk położony jest przede wszystkim zarówno na dostarczanie zasobów obliczeniowych, które, tak jak wspomniałem, mogą się różnić właśnie na etap ten eksperymentalny, czy na etap treningu modelu. Możemy sobie na przykład stworzyć zarządzalne notebooki Jupyter, przypisać do nich bardzo duże zasoby, na przykład też GPU, które na przykład potrzebujemy, czy tam odpowiednią ilość CPU. Mamy narzędzia też do rozproszonego treningu i hostowania modeli, na przykład w TensorFlow. Natomiast z drugiej strony to Kubeflow dostarcza szeregu właśnie frameworków czy bibliotek związanych już z hostingiem
modeli, czyli tutaj na przykład możemy mieć narzędzia takie jak na przykład nie wiem, Prometeusz do monitoringu usług. Jest integracja z MLflow, co nam właśnie pozwala śledzić metryki na przykład naszego modelu i jego wyniki, czy na przykład te metryki się nie zmieniają z czasem, bo na przykład zmieniła się charakterystyka danych, rozkład danych, które w naszym systemie się pojawiają. No to jest rysunek architektury właśnie ze strony Kubeflow, który jakby obrazuje możliwości tej platformy. No tak jak mówię, jest to temat de facto na oddzielną prezentację, natomiast chciałem o tym wspomnieć krótko, żeby Państwo mieli pojęcie, czego dostarcza to narzędzie. Ono jest, tak jak mówię, oparte o Kubernetesa, może być wdrożone na dowolnej platformie, czy to on-prem, czy cloudowej. No i mamy wszystko, czego Data Scientist potrzebuje, czyli nie wiem, Jupyter, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Seldon, MPI. Mamy narzędzia takie jak Argo, na przykład do Continuous Integration, więc generalnie jest wszystko, czego zarządzanie pipeline'ami, wszystko, czego dusza zapragnie. No i co Kubeflow właśnie na co kładzie nacisk, to w przeciwieństwie na przykład do jakichś takich wdrożeń, na przykład bezpośrednio na AWS-ie, gdzie na przykład mamy AWS Batch, potem możemy mieć na przykład AWS Lambda do hostingu. W Kubeflow jakby mamy rozróżnienie na tą fazę eksperymentalną, gdzie właśnie jakby jest zrozumienie, że właśnie jest potrzeba na przykład, nie wiem, hypertuningu parametrów modelu, do czego potrzebne są duże zasoby, i później fazę tą produkcyjną, gdzie bardziej jest nacisk na hostowanie modelu, śledzenie, monitoring efektywności modelu, czyli te kwestie bardziej związane z produkcją. No to cóż, czas na demo. W tym momencie spróbuję się przełączyć. Mam nadzieję, że widać tutaj mój przykładowy projekt. To jest projekt przykładowy, na którym będę opierał to demo. Ogólnie, jeżeli Państwo będą tworzyć w Kedro projekt nowy, to można stworzyć albo pusty projekt, albo stworzyć projekt oparty o jakiś tak zwany starter. Tych starterów w Kedro jest kilka. Oprócz tego można sobie dopisać własny, w firmie również takie własne startery pisaliśmy. Taki starter, ten, który na przykład przykładowo tu jest, który Państwu będę pokazywać, oparty jest o dane przetwarzanie za pomocą Pandasa. Natomiast jest też starter pokazujący przetwarzanie w oparciu o PySparka i kilka innych. Tu jest ta struktura, o której już Państwu mówiłem. Jest katalog właśnie na notebooki Jupyter. Jest katalog na dane konfiguracyjne. Możemy sobie zobaczyć właśnie w tym pliku katalog YAML definiuje się źródła danych dla naszego projektu. No i tutaj właśnie możemy zobaczyć, ogólnie ten starter, który ja użyłem, dotyczy jakby predykcji cen lotów kosmicznych. Założenie jest takie, że w roku 2160 loty kosmiczne będą i turystyka kosmiczna będzie bardzo popularna, w związku z czym chcemy sobie mieć model, który nam przewiduje ceny takich lotów. No i mamy dane o firmach, które takie loty oferują, biurach podróży. Mamy dane o recenzjach i o wahadłowcach. No i chcemy sobie po prostu taki model predykcji cen zbudować. Potem widzą Państwo, że są jakby pośrednie zbiory danych zdefiniowane, które na etapie przygotowania danych jest zbiór danych, który będzie stanowić wejście do modelu i następnie zbiór danych, już model regresyjny nasz i jego wynik. No więc cóż, zobaczmy sobie, co to są za dane. Stwórzmy sobie taki notebook Jupyterowy. Tutaj sobie taki notebook stworzę. Nazwijmy go sobie tam Exploratory Data Analysis. No i zobaczmy na przykład, co to są za dane o firmach, jakie tam mamy firmy. No widzimy, że mamy nazwy firm, miejsca, gdzie firmy
jakby company location, czyli miejsce, gdzie firma rezyduje. Mamy ocenę firmy, mamy rozmiar floty, no i na przykład dane o tym, czy tam, nie wiem, jest to kompatybilne z wymogami IATY, czy nie. No widać, że część danych na przykład wymaga przetworzenia, jak na przykład te dane tekstowe, które są procentowe. Możemy sobie zobaczyć na przykład też dane o tych recenzjach. Tutaj widać z kolei, na przykład mamy część danych wybrakowanych, widać, że mamy różne recenzje z podziałem na przykład na recenzję załogi, całej wycieczki i tak dalej. Wracając do naszego repozytorium, notebook pojawi się w repozytorium, to jest dobry sygnał. Możemy przejść i zobaczyć sobie, co mamy w kodzie. W kodzie mamy na przykład dane mamy katalog na testy, co jest bardzo ważne. No i mamy właśnie nasz projekt, w którym, jak widać, mamy dwa pipeline: Data Processing i Data Science. Data Processing, jeżeli sobie otworzymy taki katalog, widzimy, że mamy plik pipeline, w którym zdefiniowane są nasze nasz pipeline i widzimy, że mamy właśnie etap przetwarzania danych przetwarzania tego zbioru danych o firmach, o wahadłowcach i następnie węzeł, który nam tworzy już wejście do modelu. Więc to jest de facto to, co Państwu przed chwilą pokazałem w prezentacji. Jak sobie zobaczymy ten plik notes, no to tutaj mamy po prostu funkcje, które nam te operacje realizują. W szczególności na przykład tutaj widzimy konwersję do typu logicznego, tych typów znakowych, które mieliśmy, czy na przykład właśnie parsowanie tych procentów, które pokazywałem przed chwilą. No i na przykład ta funkcja, która tworzy dane wejściowe do modelu, która na przykład scala te nasze zbiory danych i też na przykład usuwa brakujące wartości, zwraca model danych. No to co? Możemy sobie w tym momencie taki pipeline skompilować w Kedro. Żeby zobaczyć, jakie mamy pipeliny, używamy polecenia Kedro Registry List. Kiedy to włączymy, widzimy właśnie, że mamy te dwa pipeliny, które widzieliśmy też w kodzie. No i zawsze jest stworzony taki pipeline domyślny, który uruchamia nam tak naprawdę po kolei pipeliny, które mamy zdefiniowane. No więc teraz uruchomimy sobie ten pierwszy z naszych pipeline'ów, to jest polecenie Kedro run. Jeżeli podamy je bez argumentów, po prostu uruchomi się ten domyślny pipeline, który uruchomi wszystkie nasze pipeliny. No jak widzimy tutaj, Kedro wykonuje po kolei te operacje, czyli zaczytuje te zbiory danych, które sobie zdefiniowaliśmy i je przetwarza. Powinniśmy za chwilę otrzymać informację, że pipeline zakończył się sukcesem, tak się stało. I możemy sobie uruchomić jeszcze ten drugi pipeline Data Science. Ten pipeline jest odpowiedzialny już za wytrenowanie naszego modelu i jego ewaluację. Tu widzę, że pojawiły się pytania na czacie. Myślę, że na bieżąco mogę na nie odpowiedzieć. Jest pytanie od Marka o próg wejścia do Kedro. Jak dla mnie ten próg jest bardzo niski, no bo to jest tak naprawdę narzędzie, ono ma kilka komend, więc dla mnie próg wejścia do Kedro no to jest tak jak próg wejścia do, nie wiem, no czegoś bardzo prostego, nie wiem, Gita, takiego narzędzia, coś w tym stylu. Tutaj ktoś pisze, że to jest PyCharm, to jest wersja community, jest też możliwość użycia Visual Studio Code jak najbardziej. Czy warto wprowadzać Kedro przy zespole 3-osobowym? Atmosfera startupowa. Według mnie zawsze warto z tego korzystać. Nie można na tym stracić, a próg wejścia jest bardzo niski, tak jak powiedziałem, więc ja bym wprowadził, tak powiem. Dobra, wracając do prezentacji. Jak się pojawiają pytania, to oczywiście zapraszam do ich zadawania, będę starał się na bieżąco odpowiedzieć. Wracając do prezentacji, model został wytrenowany, no współczynnik R² tutaj nie jest za wysoki, no ale nie będziemy się w tym momencie przejmować.
Natomiast to, co powinniśmy otrzymać, no to teraz, jeżeli sobie wejdziemy do tego katalogu data, w model output, powinniśmy zobaczyć wynik naszego modelu. Tu akurat jest w formacie CSV, ja to otworzę może po prostu w Excelu, żeby to było czytelniejsze. Natomiast tu są właśnie wyniki naszego modelu, czyli można zobaczyć jakby wartości rzeczywiste i wartości, które nasz model dokonał predykcji. No widać, czasami są one zbliżone, czasami troszkę odbiegają. Różnie to wygląda. Więc jak widać, model jeszcze wymaga sporo pracy. Chciałbym jeszcze pokazać to narzędzie Kedro-Viz. Ono też się przydaje, zwłaszcza jeżeli tych pipeline'ów mamy już kilka i na przykład mamy różną konfigurację tych pipeline'ów, bo na przykład sobie jednocześnie trenujemy kilka modeli. To narzędzie jest przydatne w takich sytuacjach. W tym momencie powinni Państwo zobaczyć właśnie wizualizację tego pipeline'u, który tutaj pokazałem. Możemy sobie tutaj na przykład odfiltrować i pokazać tylko, jak wygląda przetwarzanie, jakie mamy na przykład zbiory danych, czyli jakie mamy dane, czyli widzimy, że są te dane o firmach, wahadłowcach, recenzjach. Następnie te dane tworzą nam dane wejściowe naszego modelu. Ten model jest dzielony na dane treningowe i testowe. Trenowany jest model regresor, no i tabela wynikowa jest tworzona przy użyciu zbioru testowego. Co jest tutaj fajne, jeżeli sobie na przykład najedziemy na przykład na ten węzeł, możemy sobie nawet zobaczyć jego kod tak naprawdę. Mamy też na przykład komendę w Kedro, gdybyśmy chcieli sobie uruchomić tylko na przykład ten węzeł, kod jego i przetestować. Czyli to jest na przykład właśnie duże uproszczenie, jeżeli chodzi o development. Tutaj widzę, że coś się źle skopiowało, ale ja to poprawię. Widać właśnie, jaka jest ścieżka do pliku, który ten kod zawiera. Jest podane, jakie są dane, dane wyjściowe. Jeżeli sobie na przykład klikniemy na dane, z kolei mamy ścieżkę do pliku z tymi danymi, komendę, która nam wygeneruje ten zbiór danych. Tutaj możemy sobie jeszcze zobaczyć, jeżeli wejdziemy na model, tak samo, gdzie ten model się znajduje. Więc to narzędzie również się przydaje, zwłaszcza jeżeli właśnie mamy, tak jak mówię, bardziej rozbudowany pipeline. No, tu na przykład widzicie, że wykonaliśmy kod tylko tego pojedynczego węzła, ponieważ to był węzeł, który miał zadanie, to był trzeci jakby węzeł, miał zadanie skompilować jakby nam tą tabelę. To on się wykonały się wszystkie poprzednie węzły plus ten węzeł. W ten sposób to się zrobiło. Jeżeli chodzi o Kedro, to myślę, że to jest tyle. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że w momencie, kiedy nasz pipeline jest gotowy i chcemy go już przenieść na produkcję, to do tego służy komenda Kedro Package. Ona nam pakuje, czy na przykład do WHL, pliku Pythonowego, czy w jakimś inny format. Natomiast no oczywiście tutaj jest już zależne to od środowiska naszego wdrożeniowego właśnie. Jeśli chodzi na przykład o Kubeflow, no to tutaj po prostu taki kod umieszcza się w obrazie dockerowym, no i taki obraz dockerowy po prostu już jest wdrażany na Kubeflow. No i teraz właśnie będę chciał Wam pokazać tę platformę Kubeflow. Krótko. Wygląda jakby interfejs główny w ten sposób. To, o czym wspominałem, właśnie możliwość tworzenia notebooków, które zawierają jakieś konkretne już na przykład zasoby większe, obliczeniowe, które są nam na przykład potrzebne do treningu modelu. W momencie, kiedy taki notebook bym sobie chciał stworzyć, to właśnie sobie na przykład, nie wiem, mogę wybrać ilość procesorów, ilość pamięci, mogę też sobie przydzielić na przykład zasoby GPU, wybrać, tutaj mogę mieć predefiniowane konfiguracje. I co? Kolejna ważna rzecz, o której wspominałem, integracja z MLflow.
To jest na przykład właśnie model, który sobie ćwiczyłem, który jakby działa, zaimplementowałem niedawno do detekcji anomalii właśnie w ruchu. Tu jakby mogą Państwo zobaczyć jego uruchomienia, ile takie uruchomienie pojedyncze zajęło. I co ważne, właśnie są wszystkie parametry modelu, jego wyniki. No i na bieżąco śledzimy też metryki modelu. W związku z czym, jeżeli one spadną poniżej jakiegoś na przykład progu, będziemy o tym poinformowani i no nie będzie tak, że nagle się dowiemy, że nasz model na przykład dostarcza jakichś wyników, które są poniżej oczekiwań na przykład biznesu, tak? No i tu na przykład zakładka Pipelines, która pokazuje na przykład właśnie pipeliny, które mamy aktualnie, jakie były ich wersje. Można prześledzić, jak następowały uruchomienia. To było jakieś uruchomienie testowe. Na przykład, natomiast sobie wejdziemy, tu znowu jest pokazany nasz taki wykres, no to on już jest troszkę, jak dla mnie przynajmniej, mniej czytelny uruchomienia takiego pipelina argumentów, więc tym wszystkim można zarządzać. Można właśnie tworzyć eksperymenty, do których przypisuje się zasoby, no i w ramach tych zasobów konkretny pipeline, na przykład treningowy, później jest uruchamiany. Dobrze, powoli widzę, że czas jakby na prezentację dobiega końca, więc ja przejdę do podsumowania. Więc jakby podsumowując właśnie, no na przykład ten komiks, który tutaj pokazywałem na początku naszej prezentacji, no już przy użyciu Kedro mógłby wyglądać troszkę inaczej, czyli właśnie mamy te notebooki, być może część kodu, który w tych notebookach jest w ogóle używany na produkcji, więc ten problem, który tutaj w ogóle jest przedmiotem tego komiksu, się nie pojawi. Natomiast jeżeli chodzi o takie moje jakby podsumowanie już bazujące na moim jakby doświadczeniu, to zdecydowanie, no tak jak też padały pytania od Was, jak używać, czy na przykład warto to Kedro wdrożyć na przykład nawet w małym zespole. Jak dla mnie warto. Zespoły data science nigdy nie są duże, tak naprawdę, a jest to narzędzie, które rzeczywiście wprowadza takie dobre praktyki i one nigdy jakby koszt wejścia w to narzędzie jest naprawdę niewielki. Tak jak mówię, no to jest kilka komend, a cały proces, który mamy, jeżeli się właśnie go dopasuje pod to narzędzie, ustrukturyzuje, no potem to wszystko idzie łatwiej. Mamy w końcu wiemy, jak powinno wyglądać repozytorium, gdzie powinien znajdować się kod. Wiemy, że powinniśmy napisać test tego kodu. No bo właśnie komenda na przykład Kedro test, o której nie wspomniałem, to jest komenda, która służy do wykonania testu. I ona automatycznie jest częścią tej komendy na przykład Kedro package, więc w momencie, kiedy na przykład jakieś testy nie przejdą, Kedro nam nie pozwoli spakować tego projektu. Mamy możliwość właśnie przygotowania tych paczek na różne platformy wdrożeniowe. Mamy zarządzalność konfiguracją, to jest istotne. No i tak naprawdę ten projekt Data Science wtedy staje się zwykłym projektem, takim jak na przykład, nie wiem, jakiś inny tam, nie wiem, backend w Scali czy w Node czy coś takiego. Więc on może być podpięty pod jakiegoś Jenkinsa, mogą się wykonywać testy, może być jakiś proces właśnie wdrażania na produkcję, tak jak to na przykład u mnie w tym momencie w firmie jest zrobione. Więc tak naprawdę to jest taki, no koniec z takim właśnie, jak to powiedzieć, no podejściem luźnym do tych projektów. Jeśli chodzi o Kubeflow, tutaj tak mówię, no może będzie jeszcze okazja, że tutaj tą platformę bardziej pokazał. Natomiast tak jak Kedro jest dedykowanym narzędziem do wdrażania, do jakby struktury projektu, tak Kedro jest jak dla mnie najbardziej dojrzałą platformą dedykowaną do właśnie wdrażania i utrzymywania hostingu pipeline'ów Data Science. Czyli tutaj znowu możemy sobie dopasowywać zasoby. My jako data scientiści wiemy, że do treningu możemy potrzebować olbrzymich zasobów, ale to jest krótki czas. Potem do hostingu już tych zasobów wiele nie potrzebujemy. Mamy możliwość jakby właśnie śledzenia wydajności modelu na bieżąco, jego metryk, tego, czy on spełnia wymagania, które sobie stawiamy. No i oczywiście integracja z tak naprawdę wszystkimi chyba narzędziami, jakie
data scientist potrzebuje. Teraz tak, to jest wszystko z mojej strony.